Popularne kiedyś kinkiety ścienne dziś wracają do mody, pod warunkiem, że są wykonane w nowoczesny sposób. Dzięki profilom aluminiowym możemy je dopasować do naszych potrzeb. Zapewne większość z Was chce, aby Wasze mieszkania wyglądały schludnie i nowocześnie. Dlatego dzisiaj pojawia się pojęcie kinkiety ścienne. Patryk, powiedz mi, czy możemy połączyć kinkiety ścienne z profilami aluminiowymi? Oczywiście. W ofercie profili Lumines mamy dwa profile, które bardzo dobrze pasują do pojęcia kinkiet ścienny. Są to profile Lumines Logi i Lumines Conva. Wyglądają bardzo podobnie. Ich główną zaletą jest to, że są prawie w ogóle niewidoczne i w estetyczny sposób rzucają światło na ścianę, które jest przyjemne, miękkie, delikatne. Czyli jest to tak zwana dekoracja. Tak, dokładnie. Dobra, czy mógłbyś tam pokazać, jak mniej więcej przebiega montaż takich kinkietów? Profile Lumines Logi i Lumines Conva w swoim montażu potrzebują jeszcze takiego profilu jak Lumines Sparrow. Jest to szyna montażowa, którą przykręcamy do ściany, a na którą w kolejnym etapie zakładamy profil. W taki sposób uzyskujemy profil przytwierdzony do ściany, który w późniejszym etapie zakrywamy tynkiem, malujemy, dzięki czemu jest on nie do końca widoczny, delikatny i bardzo estetyczny. Czyli tej części nie będzie widać po montażu Nie będzie jej widać, tutaj będzie farba, będzie się ładnie to zlewać ze ścianą. i światło będzie padało do góry. Tak, bo takie profile montujemy przeważnie w wyższych partiach, jeżeli chodzi o takie oświetlenie, ale w naszym projekcie będziemy również montować delikatną lampę z profilu Lumines Conva. Jest to ten profil i na tej ścianie, zamiast kinkietu, który był tutaj wcześniej, zamontujemy dwa odcinki profilu, których światło będzie teoretycznie skierowane do wewnątrz. Będzie to rzucało taką delikatną poświatę i będzie bardzo, bardzo przyjemne. Montaż ogólnie jest trudny, czy łatwy i przyjemny? Są to profile o nie tak prostych krawędziach, ale bardziej wyoblonych. No, montaż nie należy do najprostszych. Wiadomo, że trzeba mieć troszeczkę wprawy, żeby ładnie ułożyć na tym gips, później dobrze to pomalować. Musimy tylko pamiętać o tym, żeby doprowadzić napięcie 12 V do profilu. W naszym wypadku zrobimy tak, że gniazdko, które mamy w tym miejscu, przesuniemy sobie na bok ściany. Jednym włącznikiem będzie sterowana lampka, która się będzie znajdować tutaj. Drugim włącznikiem będziemy sterować lampkę na tej ścianie. Dobra, nie traćmy więc znowu czasu i bierzmy się do roboty. Standardowo zaczynamy od zaznaczenia elektrykom miejsc, w których potrzebujemy podkuć i miejsca, do którego będziemy przenosić włącznik. Następnie rysujemy i kujemy rowki pod przewody. W lewo idą przewody do lampy z profilu Conva. Są dwa, dlatego że będą dwie lampki skierowane naprzeciwko siebie. Do góry idzie przewód do lampy z profilu Logi. Dzisiaj interesuje nas to miejsce. Tutaj elektrycy przygotowali instalację pod kinkiety ścienne. Patryk, co dokładnie zrobili? No jak możemy zobaczyć, podkuli rowek pod przewody, wyprowadzili w puszce przewody od zasilania i poprowadzili przewody do poszczególnych lampek. Tam naprzeciwko siebie będą wisiały dwie lampki z profilu Conva, a tu na tej ścianie taki profil GZYMS z profilu Logi. Teraz musimy tylko zawiesić szynę montażową z profilu Sparrow. W jakim konkretnie miejscu ona będzie? Ona będzie troszeczkę poniżej przewodu i na tej szynie będziemy montować już interesujący nas profil. Ekipa wykończeniowa szpachluje wszystkie dziury powstałe przy kuciu pod przewody. Następnie wymierzamy sobie profil na pożądaną długość, przycinamy go i zaznaczamy na ścianie miejsce, w których będziemy go montować. W szynie Sparrow wcześniej nawierciliśmy dziury pod kołki, dlatego teraz zaznaczamy miejsca, w których te kołki należy obsadzić, wiercimy otwory i przykręcamy profil do ściany. Do każdego z profili wklejamy taśmę dwurzędową, dlatego nie będziemy musieli mostkować ze sobą poszczególnych pasków taśmy.
Na szynę Sparrow należy nałożyć profil Logi, zatrzaskując go w dół. W dalszej kolejności przykręcamy szyny pod profil Conva. Mocujemy profil na ścianie, lutujemy się do przewodów wystających, tak żeby było połączenie między włącznikiem a lampką. I przykręcamy zaślepki końcowe. Jak słyszycie, trwają prace remontowe. Tutaj jeszcze przed chwilą były dziury i były kable. Co tutaj się stało? Tak jak mówiłem wcześniej, na ścianie została zamontowana najpierw szyna montażowa Sparrow, a następnie na niej został zawieszony profil Logi. To samo analogicznie stało się na ścianie obok z profilami Conva. Teraz na profil do krawędzi zostanie założona siatka i na to zostanie położony gips szpachlowy. Procentowo na jakim jesteśmy teraz etapie? Jak zostanie położony gips szpachlowy, to już końcówka, malowanie i także myślę, że 70%. Do krawędzi profilu przyklejamy siatkę, tak żeby na wypadek ewentualnego poruszenia nie było widać pęknięć na łączeniu profilu ze ścianą. Siatka powinna nachodzić na profil i kończyć się już na ścianie. Następnie nakładamy gips na profil. Dociągamy warstwę gipsu do samej krawędzi. Krawędzie oczyszczamy, póki gips jest jeszcze mokry. To samo robimy z drugim profilem. Przyklejamy siatkę i szpachlujemy też do wypustu przy krawędzi profilu. Jak widzicie, zostały zamontowane tutaj profile do wykonania kinkietów ściennych. Została również położona pierwsza warstwa gipsu. Na co teraz czekamy? Czekamy, żeby warstwa gipsu wyschła. Następnie położymy drugą warstwę, która wypełni te niedoskonałości. Po wyschnięciu tej warstwy przeszlifujemy i będziemy malować. Warto sobie zwrócić przy montażu uwagę na elementy tutaj wykończeniowe. Jest tutaj taki rancik na profilu, do którego będziemy gipsować i część profilu po tej stronie będzie się zlewać ze ścianą. Wtedy widoczny będzie tutaj tylko ten wypust. No i warto sobie to wszystko zrobić już tak dobrze za pierwszym razem, żeby potem nie trzeba było się gimnastykować nad tym, żeby to wszystko równać. To samo tyczy się części środkowej, która będzie doświetlana przez lampy. Też warto sobie to ładnie wygładzić, bo wszystkie niedoskonałości będą widoczne przez to, że na ścianę będzie padać światło. Na profil położyliśmy kolejną warstwę gipsu, która po wyschnięciu została wyszlifowana. Następnie pomalowaliśmy całość razem ze ścianą, tak żeby kolor był jednolity. No i już, możemy cieszyć się gotowymi kinkietami ściennymi.